Wiele znanych horrorów umieszcza akcje w odludnych lasach, na górskich szlakach czy obozach letnich. Z pozoru paradoksalne. Otaczająca nas zazwyczaj łagodna przyroda. Wycieczki w góry czy do lasu kojarzą nam się pozytywnie i nostalgicznie. Pojechanie na wieś na wakacje, zielone szkoły, obozy harcerskie czy ogniska to dla wielu jedne z najprzyjemniejszych wspomnień. Największym horrorem są komary, ćmy czy wejście twarzą w pajęczynę. Zbyt wiele razy mi się to stało. Zieleń, szumiący cicho las działają kojąco. Można odciąć się od problemów i natłoku przytłaczającego nas świata internetu. Natura przez większość historii była jednak tłem dla najbardziej przerażających wydarzeń. Dlaczego więc to właśnie natura tak często buduje atmosferę grozy? Dlaczego horrory tak często dzieją się w naturze? Żyjąc w czasach technologii i wielu udogodnień zapominamy, jak niebezpieczna może być natura. Jeśli oglądasz ten film, znaczy, że masz dostęp do prądu. Idzie za tym światło i ciepło. Wydaje się to oczywiste. Do momentu, gdy te dwa podstawowe elementy naszego życia zostaną odebrane. Wtedy zostajemy wystawieni na to, co pierwotne. Na chłód, ciemność, dźwięki, których nie potrafimy rozpoznać. Nagle przypominamy sobie, że bez elektryczności człowiek jest tylko jednym z wielu organizmów w ekosystemie. I że w tym ekosystemie niekoniecznie jesteśmy na szczycie. Horror świetnie to rozumie, odbierając bohaterom dostęp do technologii. Rozładowany telefon, awaria prądu, zgaszone ognisko. Przenosi ich w stan precywilizacyjnej bezbronności. W nocy bez elektryczności jesteśmy dokładnie tacy sami, jak setki pokoleń naszych przodków. Ślepi, bezradni i nieprzystosowani do zagrożeń natury. Dopiero w XIX wieku została wynaleziona lampa naftowa, która została wykorzystana do oświetlania skrzyżowań i ulic. Cała nasza historia do tego momentu była tylko oświetlona za pomocą świec czy pochodni, które nie dawały tak mocnego światła. Nasi przodkowie mieli dużo większą styczność z prawdziwą ciemnością niż my. To dlatego ciemny las działa na nasz instynkt tak silnie. Chodzi o to, że las oznacza brak światła, brak ciepła, brak ludzi, a co za tym idzie? Brak zasad. Pomoc nie przyjdzie z zewnątrz. Gdy znika cywilizacja, wszystko może się wydarzyć. Psychologowie nazywają ten schemat helofobią, urazą lub lękiem przed lasem. Współcześnie pojawia się też pojęcie ekofobii. Naukowcy zauważają, że w kulturach miejskich ludzie częściej doświadczają negatywnych emocji wobec przyrody, bo utracili z nią bezpośredni kontakt. Nasze mózgi wciąż generują przeczucie, że to co dzikie i niedostępne może być potencjalnie niebezpieczne. Podobnie jak fobia przed ciemnością powstała w epoce, gdy ludzkość była jeszcze menu dla nocnych drapieżników. Dzisiejsza nieufność wobec ogromnych lasów czy gór bierze się z zakorzenionych instynktów. Ciemność, nieznane i dzikie zwierzęta to główne elementy, które z pobudek ewolucyjnych wpajały lęk naszym przodkom. Strach przed ciemnością jest dziś interpretowany jako przystosowanie. Nasi przodkowie unikali nocnych drapieżników i innych niebezpieczeństw ukrywających się w mroku. Ta ewolucyjna nadwrażliwość przekłada się także na nasze wyobrażenia o ciemnych lasach. W ten sposób las stawał się symbolem chaosu i zagrożenia. Najlepiej oddaje to The Forest. Wielu graczy podchodzi do tej gry jak do klasycznego survivalu. Zbieraj patyki, buduj schronienie, zdobywaj jedzenie. Ale z czasem okazuje się, że nie jesteśmy sami. Możemy natknąć się na kanibali. Nie od razu, ale stopniowo. W miarę rozwoju gry pojawiają się także mutanci. Istoty stworzone z połączonych ludzkich ciał. Ich istnienie sugeruje, że gdzieś pod powierzchnią wyspa skrywa wiele tajemnic. The Forest odwraca znany schemat. To nie człowiek poluje na potwory. Groza w tej grze nie bierze się tylko z istot zamieszkujących podziemne jaskinie. Prawdziwy horror przychodzi wtedy, gdy zaczynasz robić to, co robią one. Kiedy by przetrwać, budujesz pułapki z ludzkich kości. Kiedy przestajesz uciekać, a zaczynasz zabijać. Gra nie stawia tego wprost, ale zadaje pytanie. Czy przetrwanie w dziczy oznacza odrzucenie człowieczeństwa? Tu las nie tylko kryje zło. On wciąga, coraz głębiej, coraz mroczniej. A ty stajesz się jego częścią. Najstraszniejsze momenty gry to wyprawy do jaskiń. To właśnie tam znajdziemy najpotworniejsze mutanty. To tam leżą szczątki innych rozbitków. Po śmierci jesteśmy porywani przez kanibali, w głąb czegoś, co wygląda jak piekło. Gdy trafimy tam pierwszy raz, gracz skupia się na jak najszybszej ucieczce. Gra zmienia się w horror, gdy z zapalniczką przemierzamy jaskinię, myśląc tylko o powrocie na powierzchnię. Z czasem gry, gdy rośniemy w siłę, zyskujemy broń i zasoby, możemy na własną rękę zmierzyć się z ciemnością. Nie uciekamy już stamtąd, tylko to my wchodzimy na polowanie. The Forest to gra, która udowadnia, że las nie potrzebuje legendy, by przerażać. Nie musi być nawiedzony. Podczas kolejnych dni coraz bardziej nas pochłania, gdy my stajemy się silniejsi. Historia gry pokazuje nam tego efekty, szczególnie w finałowych momentach. Wszystko w finale zatacza koło. Jeśli graliście, wiecie o czym mówię. Jeśli nie, polecam przeżyć tę podróż samemu. Jednym z najbardziej charakterystycznych motywów w horrorze, szczególnie w kinie amerykańskim, są obozy letnie. Las, jezioro, drewniane domki i grupa nastolatków to nieodłączny element slasherów. Przykładami są Piątek 13, Uśpiony obóz, czy współcześnie Ulice Strachu 1978. Przykładów oczywiście jest dużo więcej. Dlaczego właśnie obóz letni, z pozoru beztroski i radosny, tak często staje się miejscem grozy? Z logistycznego punktu widzenia kręcenie w takim miejscu jest tanie.
Wszystkie sceny mogą być nagrane bez przymusu transportu sprzętu i aktorów w inne lokacje. Ale ta odpowiedź jest zbyt prosta. Myślę, że powodów można szukać w motywach i tematyce gatunku. Podobnie jak w lasach i odludnych górach, obozy letnie są z reguły zlokalizowane na uboczu. Brak zasięgu telefonicznego, ograniczona obecność dorosłych, albo niekompetentni opiekunowie, a przede wszystkim fizyczna izolacja od reszty świata. To wymarzona sytuacja dla horroru. Gdy coś złego zaczyna się dziać, bohaterowie nie mają dokąd uciec ani kogo wezwać. Ich świat zawęża się do kilku ścieżek w lesie i jeziora, w którym odbija się tylko ciemność. W Piątku 13 to właśnie taka izolacja umożliwia bezkarność zabójcy. Obóz letni to miejsce inicjacji. Moment przejścia od niewinności dzieciństwa do świadomości dorosłego świata. Dzieci i nastolatkowie po raz pierwszy oddzielani są od rodziców. W zamkniętej społeczności, gdzie obowiązują inne reguły. To czas eksperymentów i burzy hormonalnej. Niepisanej selekcji na nerdów, klasowych klaunów, czy tych fajnych, którzy nie wstydzą się zagadać do dziewczyn. W gatunku slasher często pojawia się motyw kary za przekroczenie granic moralnych. Seks, alkohol, marihuana. Co łączy się z konserwatywną narracją horroru. Kto łamie zasady, ginie pierwszy. Parkę nastolatków, którzy uprawiają seks, można od razu spisać na stratę. Z tego gatunku powstał termin Final Girl, czyli dziewczyna, która jako jedyna przeżywa napaści zabójcy i po starciu udaje jej się uciec. Termin ten został wprowadzony przez profesor teorii filmowej Carol J. Clover w książce Mężczyźni, kobiety i piły mechaniczne. Płeć w nowoczesnym horrorze. Motyw znajdziemy w takich filmach jak Krzyk, Teksańska masakra piłą mechaniczną czy Obcy, 8 pasażer Nostromu. W USA obóz letni to niemal mit kulturowy, symbol beztroskiego dzieciństwa, przygód przy ognisku i pierwszych zauroczeń. Tym bardziej szokujący staje się horror, który ten mit brutalnie podważa i odwraca. Zamiast przyjaźni podejrzliwość. Zamiast opowieści z dreszczykiem, prawdziwy dreszcz śmierci. Taki kontrast działa szczególnie silnie, bo zderza nasze idealistyczne wspomnienia z koszmarem. Obóz to idealna arena. Rozległy labirynt domków, ścieżek, hangarów, rowów, kajaków i ukrytych miejsc, pośrodku niczego. W Polsce trudno nam zrozumieć, jak ogromne są dystanse w Stanach. Lasami oddalonymi od dróg i miast można jeździć dniami. W Polsce jest duża szansa, że dość szybko dojdziemy do jakiejś drogi czy wsi. Tam nastolatkowie muszą jechać wiele godzin, nawet dni, by dojechać na obóz. Rodzinne miasto może być oddalone o dystans jak z Krakowa do Włoch. Tam nikogo takie odległości nie dziwią. Bohaterowie mogą się gubić, wpadać w zasadzkę, być obserwowani zza drzew. W ten sposób architektura obozu staje się planszą gry między ofiarą a oprawcą. Właśnie dlatego w horrorze tak często pojawia się motyw obozu letniego. In a Violent Nature to film, który dosłownie zmienia perspektywę. Zamiast śledzić grupę młodych ludzi zagrożonych przez zamaskowanego mordercę, kamera podąża za samym potworem. Istotą w stylu Jasona, wędrującego przez las, powoli, brutalnie i nieubłaganie. Tytuł nie jest przypadkowy. Tu natura jest dosłownie brutalna. Natura pokazana w filmie nie jest typowym ciemnym lasem z horroru. Większość filmu dzieje się w słoneczny dzień. Gdyby wyciąć z niego element mordercy, wyglądałoby wręcz relaksująco. W tradycyjnych horrorach natura bywa niepokojąca, ale w In Violent Nature jest niemal bezosobowa. Film pokazuje brutalność nie jako wyjątek, ale jako regułę. Po wtargnięciu na teren lasu, gdzie ludzie nie są mile widziani, to natura dyktuje zasady. Tempo filmu jest powolne. Kamera często zatrzymuje się na detalach. Martwych liściach, cichym jeziorze, drżących liściach. To rytm natury. Rytm inny niż ludzki. To tempo trwania, a nie działania. Kiedy dochodzi do przemocy, jest ona nagła, naturalistyczna, a momentami przypominająca finisher z Mortal Kombat. Mowa o scenie dziewczyny ćwiczącej jogę. Pokazana bez muzyki, bez komentarza. Tylko dźwięk łamanych kości przerywa kojącą ciszę lasu. Najbardziej zapadł mi w pamięci finał filmu. Cały film dzieje się z perspektywy mordercy. Jednak pod koniec bohaterka zamiast z nim walczyć postanawia uciec. W końcu grupa jej znajomych zaburzyła porządek natury, kradnąc amulet zabójcy. Po serii powolnych, brutalnych morderstw, po marszu przez las i konsekwentnym budowaniu atmosfery egzystencjalnej pustki, In Violent Nature pozwala widzowi na chwilę złudnego spokoju. Jedna z postaci, realnie zszokowana, ale dalej żywa, ucieka samochodem. Do szpitala zawozi ją przejeżdżająca drogą kobieta. Zatrzymuje się jednak, by zatrzymać krwawienie bohaterki. Odjechały tak daleko, że my jako widz wiemy, że morderca na pewno nie da rady ich dogonić. W tle jednak widzimy las i dalej obawiamy się, że ktoś albo coś z niego wyskoczy. Ta krótka scena, gdzie bohaterka patrzy zmęczona na las, mówi tak wiele. Las przy drodze zmienia się z otoczenia w zagrożenie. Patrząc w zarośla, sami boimy się, że z zagęstwiny coś zaatakuje. Tak się jednak nie dzieje. Film kończy się montażem scen lasu, w którym gdzieś daleko grasuje morderca. Ale my go nie widzimy. Nie ma ostatecznego starcia, nie ma przetrwania, nie ma ostatecznego starcia, nie ma konfrontacji Final Girl z zabójcą, nie ma nadziei. Jest tylko dalszy ciąg cyklu. Natura. Brutalna, rytmiczna, nie zna zakończeń. Zamiast ulgi dostajemy pustkę. I w tej pustce rodzi się najgłębszy strach, że nie istnieje po wszystkim. Przez traumę nasza bohaterka już nigdy nie będzie widziała w zieleni nic kojącego czy relaksującego. Od najmłodszych lat poprzez baśnie i opowieści ludowe
Uczymy się odczuwać niepokój wobec ciemnych, gęstych borów i tego, co może się w nich kryć. Klasyczne historie jak Czerwony Kapturek czy Jesi Małgosia ukazują las nie jako miejsce przyrody, lecz jako labirynt niebezpieczeństw, pełen pułapek, czającego się zła i nieznanych sił. Ta symbolika funkcjonuje do dziś. Nawet współczesny odbiorca intuicyjnie kojarzy mroczny las z zagrożeniem, które trudno nazwać. Przestrzenie dzikie i oddalone od cywilizacji od wieków były źródłem mitów i przesądów. W kulturze zachodniej takie tereny nierzadko wiązano z czarnymi demonami i przeklętymi istotami. W średniowieczu uważano, że za każdym drzewem może kryć się wiedźma lub diabeł. Motyw lasu, jako miejsce utraty, pokuty, duchowego zagubienia, przenika przez wiele tradycji religijnych i ludowych. I legenda o Babie Jadze, a także bajki o duszach zaginionych w gęstwinie, czy ludziach przemienianych w zwierzęta. Wszystkie te wątki łączy wizja dzikości jako czegoś potężniejszego od człowieka. W literaturze grozy las stał się wręcz archetypem. W epoce gotyku tzw. las gotycki uosabiał nie tylko tajemnicę i mrok. Romantyczni malarze, tacy jak Caspar David Friedrich, często przedstawiali zrujnowane świątynie pośród dzikiej przyrody, przypominając, że natura, nie człowiek, ostatecznie ma przewagę. Wszystko prowadzi do głębokiej refleksji. Panowanie ludzi może być tylko tymczasowe, a to, co pierwotne i nieokiełznane, zawsze powróci. Jeśli nie w rzeczywistości, to przynajmniej w wyobraźni. Motyw przerażającej i niepojętej natury pojawia się również w lekturach szkolnych, choć nie zawsze wprost jako horror. W wielu dziełach natura przebiera cechy siły nadprzyrodzonej, groźnej i nieobliczalnej. I zostańcie tu ze mną. W Świteziance Adama Mickiewicza lasy, jeziora i bagna są przedstawione jako magiczne i mroczne. W Dziadach las i cmentarz stają się miejscem kontaktu ze światem zmarłych, a granica między naturą a zaświatami zaciera się. Są to przykłady polskich dzieł, które przedstawiają naturę jako niebezpieczną siłę, z którą lepiej nie zadzierać. W mitologii słowiańskiej lasy zamieszkują duchy, biesy i rusałki. Do najważniejszych należą leszy, albo inaczej borowy, demon lasu i pan zwierząt. Według podań leszy potrafił przybierać postać człowieka z białą twarzą, zwierzęcia, wilka, niedźwiedzia, puchacza czy wiatru, a jego umiejętności pozwalały mu zwodzić wędrowców i wpływać na ludzi wędrujących po lesie. Las jako siedlisko tego ducha budził respekt i lęk, w zależności od tego, czy człowiek zachowywał się ku niemu z szacunkiem czy nieostrożnością. Leszy zasadniczo był neutralny wobec ludzi i kierunek jego działań zależał od stosunku ludzi do natury. Potrafił zarówno zaprowadzić wędrowców w głąb lasu, gubiąc ich w gąszczu, jak i za dobre traktowanie bezpiecznie z niego wyprowadzić. W Wiedźminie 3 sami możemy przeżyć spotkanie z potworem podczas misji w sercu lasu. Rzadkim, lecz znanym Wiedźminą potworem, który potrafi zmuszać zwierzęta, rośliny, a nawet ludzi do spełniania jego woli. Od pokoleń mieszkańcy składali mu ofiary i składali cześć. Sceny z gry pokazują zniszczenie dopiero, gdy Geralt narusza święty pakt z Leszem. Panuje chaos i zamieszki. Wiedźmin często korzysta z ludowych motywów. Wiele lokacji w podmiejskich bagnach i puszczach Welen oddaje klimat skrajnie nieprzyjaznej natury. Gdy lekko zejdziemy ze ścieżki do miasta, natkniemy się na topielce i inne leśne potwory. Oficjalna wiki podkreśla, że bagna i gęste lasy Welen reprezentują mroczne i tajemnicze elementy gry. Właśnie tu dzieje się moja ulubiona misja z całej serii, czyli Panie Lasu. Geralt trafia na krzywuchowe moczary, gdzie mieszkańcy składają cześć 3 wiedźmom o imionach: Kuchta, Przątka i Szepciucha. W ich chacie znajduje się ludzka skóra, kości, słoiki z oczami, pajęczyny, zgnilizna. Groteskowa mieszanka rytualizmu i degeneracji, jak dom z teksańskiej masakry piłomechaniczną. Kobiety nie są tylko strasznymi postaciami, są lokalnymi bóstwami. Ucieleśnieniem natury, która nie jest romantyczna, ale przerażająca. Choć pomagają mieszkańcom, na przykład leczą choroby lub dostarczają jedzenie, ich płatność jest zawsze ofiarna. Krew, ciało, dzieci. Gdy gracz odkrywa, że dzieci z sierocińca mają zostać złożone w ofierze, groza przekracza granice baśni. To już folklor w wydaniu horroru. Klimat misji zapadł mi bardzo w pamięci i jest moją ulubioną częścią gry. Współczesne kino i literatura grozy coraz częściej eksplorują motyw dzikiej przyrody jako wroga człowieka. W Polsce od dzieciństwa baliśmy się wiedźm i wilków z lasu. Nie damy się nabrać na ścieżkę ze słodyczy. Folklor i mitologia słowiańska pełne były motywów lasu jako przestrzeni żywej, nieprzewidywalnej, a jednocześnie łączącej świat żywych ze światem duchów i demonów. Wzajemny szacunek i jednoczesna obawa przed naturą jest głęboko w nas zakorzeniona. Psychologia pokazuje, że brak bodźców zmysłowych, ciemność, cisza, monotonia może wywoływać dezorientację, lęk, a nawet halucynacje. Eksperymenty z komorą deprawacji sensorycznej wykazały, że już po kilkudziesięciu minutach odcięcia od światła i dźwięku mózg zaczyna kompensować brak informacji, nierzadko poprzez stworzenie wyobrażeń i halucynacji. W filmie The Blair Witch Project ten mechanizm zostaje wykorzystany świetnie. To nie klasyczny horror z potworem wyskakującym z krzykiem. To stadium, jak ludzki mózg pozbawiony punktów odniesienia sam tworzy zagrożenia. Trójka studentów filmówki wyrusza do lasu Black Hills, by zbadać legendę o wiedźmie z Blair. Na początku wszystko wydaje się zwyczajną wyprawą. Kamera rejestruje ich rozmowy, żarty i plany. Ale z każdą kolejną nocą, z każdym zagubionym szlakiem, widz zostaje wciągnięty w prawdziwy horror. W filmie nie ma muzyki, nie ma ścieżki dźwiękowej, która sugerowałaby, kiedy się bać. Są tylko szumy, trzaski w lesie, oddechy. Kamera drży, obraz się rozmywa.
Montaż nie podpowiada, co jest ważne. To wszystko sprawia, że mózg widza zaczyna pracować intensywniej. Sam tworzy lęk. To dokładnie to samo, co dzieje się z bohaterami. W filmie pojawia się moment, w którym bohaterowie orientują się, że mimo całodziennego marszu wrócili w to samo miejsce, do leżącego na ziemi pnia. Znajomi zdają sobie sprawę w tym momencie, że utracili kontrolę, przez co zaczynają panikować. Z lasu nie ma wyjścia. Są wystawieni na horror natury bez możliwości powrotu. Po tej realizacji wszystko zaczyna się rozpadać. Kamera coraz częściej pokazuje ich z bliska. Zapuchnięte oczy, trzęsące się ręce, płacz. Napięcie rośnie. Zaczynają krzyczeć i obwiniać się nawzajem. Czują ogromną bezradność i strach. Ale nie widzimy żadnego agresora. To sama przestrzeń staje się agresorem. Jego powtarzalność, monotonia, nieskończoność i brak charakterystycznych punktów odniesienia tworzą efekt deprywacji percepcyjnej. I to wystarczy, by człowiek zaczął wariować. W żadnym momencie filmu nie widzimy wiedźmy. Nie słyszymy jej głosu. Nie poznajemy reguł. I właśnie to jest najstraszniejsze. Blair Witch Project wykorzystuje psychologiczną zasadę. Mózg nie toleruje pustki. Jeśli nie dostarczymy mu kontekstu, sam go stworzy. I bardzo często stworzy coś gorszego niż potwór z CGI. Tak naprawdę wystarczyła tylko legenda, kubka kamieni i amulety z patyków. Na poziomie narracyjnym działa to również perfekcyjnie. Każde drgnięcie liści, każde uderzenie gałęzi, każdy nieoczekiwany dźwięk w nocy może świadczyć, że gdzieś czyha niebezpieczeństwo, a widz staje się współuczestnikiem koszmaru. Las w Blair Witch Project nie ma końca. Nie da się z niego wyjść. Las jako labirynt psychiczny. Każdego dnia tracisz więcej orientacji, więcej siły, więcej sensu. A kiedy znikają znaczenia, zostaje tylko zwierzęcy instynkt przetrwania. W lesie wygra najbardziej przebiegły i najsilniejsze. I jak się niedługo dowiemy, to nie ludzie są na szczycie. W filmie szczególną rolę odgrywa kamera. To jedyny filtr, jaki bohaterowie mają między sobą a otoczeniem. Nagranie nie jest kinowe, jest niewyraźne i rozmazane. Widzowie mogą się poczuć, jakby oglądali coś, czego nikt nie powinien. I to właśnie dlatego Blair Witch Project działa tak dobrze. To horror nie o potworze, ale o naturze i jej niepojętym zagrożeniu. W klasycznym horrorze potwór przychodzi z zewnątrz. W horrorze filozoficznym to świat sam staje się potworem. Nie dlatego, że nas nienawidzi, ale dlatego, że nas nie uwzględnia. W książce In the Dust of this Planet Eugene Tucker, filozof, kulturoznawca i badacz horroru, proponuje, że groza to nie tylko emocja. To sposób myślenia o świecie, który przekracza człowieka. Nie chodzi o duchy czy wampiry. Chodzi o to, że świat może istnieć bez nas i nie mieć z tym żadnego problemu. Tucker dzieli rzeczywistość na 3 poziomy, które pomagają zrozumieć, gdzie zaczyna się horror metafizyczny. Pierwszy to świat dla nas. Świat postrzegany przez człowieka, użyteczny, nazwany. Drugim jest świat w sobie. Świat, jaki istnieje, niezależnie od ludzkiego postrzegania. Naukowo opisywany, ale nigdy nie do końca poznawalny. Trzeci, świat bez nas. Świat, który istniałby, gdyby ludzkość zniknęła. Natura w całkowitej obojętności. Czysta ontologia. Horror pojawia się, gdy świat dla nas pęka, a świat bez nas zaczyna się przez niego sączyć. Przestajemy być potrzebni. Horror jest filozofią bez odpowiedzi. W Blair Witch Project natura staje się labiryntem, bez wyjścia i bez centrum. Filozofia Tuckera jest wyjątkowa, bo nie próbuje horroru wyjaśnić. Ona przyjmuje jego niepojmowalność jako wartość. To właśnie dlatego ten rodzaj grozy tak silnie rezonuje w opowieściach o naturze, bo nic nie musi się wydarzyć, by poczuć, że świat już nie należy do nas i że może nigdy nie należał. W mandze horror często przybiera formę cielesnej mutacji, miejskiej paranoi lub duchowej dekompozycji, ale natura również ma w nim swoje przerażające oblicze. Lasy, góry, wioski zagubione pośród dzikiej przyrody. To wszystko staje się w mandze miejscem opowieści o izolacji, rozpłynięciu tożsamości i ingerencji sił, których człowiek nie pojmuje. W przeciwieństwie do zachodniego horroru, w którym las często ukrywa zło, w mandze natura sama staje się agresywną, świadomą siłą. Nie tylko otacza, ale wchłania. Nie tylko kryje, ale zmienia. Ten rodzaj grozy to nie monster horror, lecz groza zrośnięcia się z czymś obcym. Junji Ito w mandze The Enigma of Amigara Fault w nieoczywisty sposób tworzy jedno z najdziwniejszych horrorów, jakie czytałem. Potężne trzęsienie ziemi zrobiło w glebie ogromny uskok, odkrywając zakopane dotąd zbocze góry. Mieszkańcy zbierają się tam, by zobaczyć tajemnicze odkrycie, otwory w kształcie ludzkich sylwetek. Każdy z zebranych od razu wiedział, który kształt jest ich, jakby ich przyciągał. Wygląda to, jakby góra przyjęła ich wcześniej. Wchodzą do nich i znikają. Zostają powoli wessani w ciemność. Krzyczą o pomoc, ale nie ma już odwrotu. Mimo to chęć wejścia do dziury jest tak hipnotyczna, że ludzie nie mogą się powstrzymać. Przerażenie po odnalezieniu dziury idealnie wymierzonej na nasze ciało powoli zmienia się w obsesję. Trudno po tym odkryciu myśleć o czymś innym. Co to wszystko znaczy? Dokąd prowadzą dziury? Dlaczego akurat ja? Natura w tym opowiadaniu dosłownie wchłania człowieka. Bez przemocy, ale nieuchronnie. Nie mam jednak serca spoilerować wam zakończenia. Jeśli zaciekawił cię wstęp, polecam przeżyć to samemu. Nie skończyliśmy jeszcze z tematem wiedźm. The Witch opowiada historię purytańskiej rodziny w XVII-wiecznej Nowej Anglii, która zostaje wygnana z kolonii i osiedla się na skraju dzikiej puszczy. Ich farma to tylko cienka warstwa cywilizacji na krawędzi czegoś znacznie starszego.
Znika niemowlę, plony giną, kózka mleczna zaczyna dawać zakrwawione mleko, a wszystko to dzieje się obok gęstego, ciemnego lasu, który omija się szerokim łukiem. Jednak rodzina nie ma możliwości powrotu, są zdani tylko na siebie. Każdy następny dzień jest trudniejszy i zaczyna odciskać piętno na rodzinę. Tak jak w klasycznych baśniach, las staje się miejscem próby. Dla dziewczyny Thomasin to przestrzeń dojrzewania, grzechu, winy, ale też wolności. Gdy reszta rodziny niszczeje w lęku i paranoi, ona przechodzi przemianę. Film wykorzystuje autentyczne teksty z epoki, modlitwy, zapiski procesów czarownic, codzienny język kolonistów. Dzięki temu film działa jak powolna rekonstrukcja światopoglądu, który sam siebie pożera. Dla tej rodziny wszystko ma znaczenie religijne. Każdy cień to pokusa, każda porażka to kara, ale przyroda nie słucha tych modlitw. Ona po prostu jest. I to wystarcza, by ich świat się rozpadł. W The Witch wiedźma nie jest centralną postacią. Przynajmniej nie na pierwszy rzut oka. Nie ma jej w każdej scenie. Nie wypowiada kwestii. A jednak jej obecność dominuje nad całym filmem. Jest jak cień lasu, który pada na rodzinę. Pierwszy raz widzimy ją, gdy porywa niemowlę. Rozsmarowuje jego krew po skórze jak rytualny kosmetyk. Każde wejście do lasu z zemstą kończy się niepowodzeniem. Gdy postaci wchodzą do lasu, czujemy wszędzie obecność wiedźmy. Nie musi być wprost pokazana. Wiedza, że jest gdzieś głęboko w lesie, wystarcza, by przerażać. Podobnie jak w In Violent Nature. W ostatnich scenach Thomasin zostaje zupełnie sama. Jej rodzina nie żyje, dom jest zniszczony. Siedzi zapłakana w chacie w ciszy. Przemawia do niej czarny Filip, kozioł, który okazuje się być wcieleniem diabła. Thomasin podpisuje księgę, zdejmuje suknię, idzie do lasu. Na polanie spotyka inne kobiety. Nagie, tańczące, wolne. Wznoszą się w powietrze, a ona do nich dołącza. Film kończy się, gdy unosi się w ciemność, z uśmiechem. Finałowy sabat to nie tylko zło. To ucieczka z opresyjnego porządku. Przejście do czegoś innego. Groźnego, ale wolnego. To finał, który można odczytywać na wiele sposobów. Dla jednych triumf, dla innych zatracenie. Ale na poziomie symboliki to moment, w którym natura i kobiecość przestają być posłuszne. Thomasin odrzuca religijny porządek, w którym była tylko córką i grzesznicą i staje się częścią innego ładu. Starszego, dzikszego, kobiecego. The Witch to nie tylko horror o czarownicach. To opowieść o tym, jak natura, las, zwierzęta, nieurodzaj, pokazuje jej prawdziwe, dzikie oblicze. Podzielę się z wami odrobiną prywaty. Pierwszy raz oglądałem ten film na wakacjach w domku w lesie. Obiektywnie najgorszy moment. Pamiętam, że po filmie poszedłem na chwilę na zewnątrz. Było już ciemno, ale dalej ciepło. Postanowiłem pójść z kolegą na spacer po lesie. Wzięliśmy parę piw i poszliśmy nad jezioro. Dla pewności zabraliśmy z nami dużego psa kolegi. Atmosfera była raczej luźna. Żartowaliśmy i śmialiśmy się. Na chwilę usiedliśmy nad jeziorem. Jedynym źródłem światła był księżyc. I właśnie wtedy, gdy siedzieliśmy nad wodą, w milczeniu, z piwem w ręku i psem przy nodze, coś zaczęło do mnie docierać. Nie wydarzyło się nic konkretnego, żadnego trzasku gałęzi, żadnego błysku w lesie. A jednak miałem to znajome uczucie, które nie daje się łatwo opisać. To była świadomość, że ten las, to jezioro, ta noc nie są naszym tłem, że nie jesteśmy bohaterami tej przestrzeni. Jesteśmy dodatkiem, tymczasowym i że jeśli coś się tu wydarzy, to nie dlatego, że jesteśmy winni. Po prostu dlatego, że natura nie potrzebuje powodu. Dopóki ludzie nie wytną drzew, las przetrwa wiele pokoleń do przodu. W końcu przetrwał już wiele pokoleń wstecz. Pomyślałem o The Witch. Jak tam las nie był miejscem, do którego się ucieka, ale żywą granicą między tym, co ludzkie, a tym, co już nie nasze. Czymś, co tylko czekasz, przestaniesz patrzeć, a potem powoli wchodzi do środka. Siedzieliśmy tam jakieś 5, może 15 minut. Trudno powiedzieć, ale w pewnym momencie zrozumiałem, że już nie chcę wiedzieć, co jest po drugiej stronie drzew. I że najstraszniejsze w tym lesie jest to, że on nie robi zupełnie nic. Ta skala i cicha potęga. To, co może się w nim stać, wychodzi poza moją kontrolę. Nagle może spaść mi na głowę gałąź, albo zaatakować zwierzę. Mogę dostać udaru i nikt nie przyjdzie z pomocą. Mogę się też zgubić, idąc sikać w krzaki i już nigdy nie znaleźć ścieżki. Podzieliłem się tym przemyśleniem i zaczęliśmy opowiadać straszne historie w drodze powrotnej przez las. Ale po tamtej realizacji już nie patrzyłem na naturę tak samo jak wcześniej. Jeśli macie możliwość, polecam zamyślić się nocą w lesie. Możecie dojść do zupełnie innych przemyśleń niż ja. Uważajcie jednak na niebezpieczeństwa, w końcu od nich jest cały ten film. Po powrocie do rodzinnego Krakowa postanowiłem zagłębić się w temat filozofii, by odnaleźć odpowiedzi na mój lęk. Dowiedziałem się, że jestem dokładnie w tym punkcie, o którym pisał Camus, w micie Syzyfa. Mamy w sobie głód znaczenia, ale natura milczy. Las nie tłumaczy się ze swojej obojętności. I właśnie to jest przerażające. To nie horror przemocy, lecz obojętności. To czysty Camus. Absurd rodzi się, kiedy świat nie potwierdza naszej obecności. I to nie dlatego, że nas odrzuca, ale dlatego, że w ogóle nas nie zauważa. Najbardziej szokującym filmem, który osadzony jest w horrorze natury, to Antychryst, Larsa von Triera. Reżyser stworzył jeden z moich ulubionych filmów, The House That Jack Built, Melancholia czy Dancer in the Dark. Lars von Trier to duński reżyser, znany z filmów, które są trudne, emocjonalne i często bardzo kontrowersyjne. Jego styl łączy realistyczne sceny z bardzo mocnymi, często szokującymi obrazami. Często pokazuje ludzi w sytuacjach granicznych, bólu, żałobie, depresji i sprawdza, jak daleko mogą się posunąć. W jego filmach natura nie jest spokojna ani piękna.
raczej dziwna, obca i przerażająca. Las może być jak żywy organizm, który wpływa na bohaterów i prowadzi ich do szaleństwa. Von Trier lubi zadawać trudne pytania i nie daje prostych odpowiedzi. To kino, które bardziej się przeżywa niż ogląda. Sceny z jego filmów są przerywane surrealistycznym slow motion, które przypomina obraz. Antychryst opowiada o kobiecie, która tragicznie straciła dziecko. Postać grana przez Willema Dafoe stara jej się pomóc w żałobie poprzez ekspozycję. Jest to technika często stosowana w terapii poznawczo-behawioralnej. Polega ona na eksponowaniu, wystawianiu się na sytuację wzbudzającą lęk, której do tej pory unikaliśmy. Właśnie dlatego jedą do chaty Eden, ale to nie raj. To miejsce, w którym natura odsłania się jako chaotyczna, brutalna, erotyczna i śmiercionośna. Natura to kościół szatana, mówi jedna z postaci w Antychryście. Von Trier celowo gra z konwencją. Pokazuje przyrodę nie jako kojącą przestrzeń ucieczki, ale jako żywy mechanizm, który cierpi i zaraża. W lesie zaczynają dziać się rzeczy, które wymykają się psychologii i racjonalności. Jelenie rodzą martwe młode, lis rozszarpuje własne ciało i wypowiada zdanie: Chaos reigns. To metafora świadomości w oderwaniu od rozumu. Wejścia w przestrzeń, gdzie rządzi ciało, instynkt i śmierć. Natura nie jest tu przewidywalna. Jak żałoba. Jak chaos. W Antychryście granica między wnętrzem psychicznym bohaterów a lasem rozpuszcza się. Bohaterka zaczyna utożsamiać się z pierwotną kobiecością, ale nie jako symbolem płodności, lecz jako matką zła, zmysłową, opresyjną, okrutną. Stając się jedną z naturą, przyjmuje jej brutalne i zwierzęce właściwości. Film pokazuje, jak piskle spada z gniazda i zostaje zjadane przez mrówki. Ptasia matka chwilę później przylatuje i sama zaczyna pożerać dziecko. Film pokazuje nam prawdziwe oblicze natury. Mężczyzna stara się leczyć kobietę racjonalnie, przez rozmowy i analizę, ale okazuje się bezsilny. W końcu sam staje się ofiarą. Las nie działa jak demon, działa jak jądro chaosu. Nie da się go wygonić, zdefiniować, przegnać. Cząstka tego zwierzęcego chaosu jest w każdym z nas. Jest ukryta pod maską cywilizacji i kultury. Film jest przepełniony metaforami i symboliką. Jest brutalny i bezkompromisowy. Pokazuje widzowi najmroczniejsze prawdy o świecie i naturze. W horrorze H.P. Lovecrafta nie chodzi o strach przed tym, co nadprzyrodzone. Chodzi o lęk przed tym, co nienazwane, niepoznawalne i niekompatybilne z ludzkim życiem. W opowiadaniu Kolor z innego wszechświata groza nie przychodzi z zewnątrz w formie ataku. Rozszerza się jak choroba, przejmując naturę. I to właśnie czyni tę historię jednym z najdoskonalszych przykładów horroru natury z Lovecraftowskim twistem. Narrator wysłany jest przez firmę inżynieryjną. W celu przeprowadzenia pomiarów pod budowę zbiornika wodnego trafia do odludnej doliny pod Arkham. Miejscowi ostrzegają go przed przeklętą ziemią. Wypaloną, jołową, gdzie nic nie rośnie i zwierzęta się nie zbliżają. To tak zwana spalona ziemia Gardnera. Narrator poznaje starca, Amiego Pierce'a, który opowiada mu tragiczną historię rodziny Gardnerów. Wszystko zaczęło się ponad 2 dekady wcześniej, gdy na ich farmę spadł meteoryt. Był gorący, świecił dziwnym światłem. Wydawał się zbyt miękki jak na kamień, jakby żył. Kolor, który spadł z nieba wraz z meteorytem, nie przypomina żadnej znanej barwy. Jest niezidentyfikowanym odcieniem. Czymś spoza ludzkiego widma percepcji. Lovecraft nigdy go nie opisuje. Jedynie sugeruje, że nie da się go zidentyfikować, że ludzkie oczy nie są przygotowane na jego widok. To zabieg literacki, który działa jak mechanizm filozoficzny. Nie możesz zrozumieć, czego nie potrafisz zobaczyć, a to, czego nie potrafisz zrozumieć, może cię przekształcić. Jesteś bezbronny względem sił, których żaden człowiek nigdy nie zrozumie. Przez własną ludzką powłokę i ograniczony mózg jesteś skazany na niewiedzę. A jeśli będziesz próbował zrozumieć, skończy się to dla ciebie tragicznie. Kolor nie posiada intencji. Nie ma tożsamości, nie atakuje. On po prostu jest i to wystarczy, by zniszczyć rodzinę, las, glebę i życie. To barwa, która nie pasuje do ziemi, ale przenika ją całkowicie. Wchodzi w wodę, w rośliny, w ciała. Nie świeci, raczej emituje obecność. Jakby kolor był świadomym zjawiskiem, powoli rozkładającym biologiczny porządek. Nie istnieje w ziemskim spektrum, ale wracając do historii. Naukowcy z Miskatonic University zabrali próbkę meteorytu, ale materiał błyskawicznie wyparował. Wkrótce po upadku meteorytu otaczająca go przyroda zaczyna się zmieniać. Początkowo wydaje się, że wpływ jest pozytywny. Plony rosną obficie, owoce są większe, ale po chwili pojawia się coś niepokojącego. Smak jest gorzki, barwy są zbyt intensywne, a żywność gnije błyskawicznie. Roślinność zaczyna mutować, drzewa rosną w dziwnych formach, pędy skręcają się jak mięśnie, liście delikatnie świecą. Natura nie przestaje funkcjonować, po prostu działa według nowych zasad. I nie są to zasady zrozumiałe przez człowieka. Zwierzyna ucieka, psy wyją, krowy przestają dawać mleko, a woda w studni zaczyna dziwnie smakować. Rodzina Gardnerów nie ginie nagle, nie zostaje zamordowana przez potwora, nie zostaje wessana do innego wymiaru. Ich tragedia jest znacznie bardziej przerażająca. To systematyczne, ciche obumieranie duszy i ciała, które dzieje się tuż pod powierzchnią zwyczajności. Pierwsze sygnały są subtelne. Niepokój, zmęczenie, rozproszone myśli. Wszyscy wydają się dziwnie zmienieni. Pan Gardner traci energię. Jego dzieci błądzą w ogrodzie z pustym wzrokiem. Przebywają blisko studni. Wśród martwych drzew i zmutowanych plonów. Są przyciągane przez centrum infekcji. Żona zaczyna mamrotać do siebie. Nikt nie potrafi nazwać tego, co się dzieje, bo nie ma języka na ten rodzaj rozkładu. Kiedy jeden z synów zaczyna zachowywać się szczególnie dziwnie. Milczy, chowa się, nie reaguje. Zostaje zamknięty na strychu.
Rodzina izoluje go nie z okrucieństwa, ale z bezradności. Nie wiedzą, co zrobić, bo już nic nie ma sensu. I właśnie tam, na strychu, dochodzimy do kulminacji opowieści. Gdy Amy Pierce, jedyny przyjaciel rodziny, po czasie odwiedza farmę, znajduje Gardnera, ostatniego żyjącego członka rodziny, w stanie skrajnego wycieńczenia i majaczenia. Mężczyzna opowiada mu wszystko. O kolorze, o tym, co działo się z jego dziećmi, o dziwnym świetle, które nocami wydobywa się z ziemi i studni. W końcu Amy decyduje się wejść na strych. I tam znajduje coś, co kiedyś było żoną Gardnera. Opis jest niepełny, urywany. Ciało jest spuchnięte, miękkie, świecące, rozpadające się. W oczach nie ma już światła życia. To nie był już człowiek. I nie był też martwy. To coś, co zostało z matki chłopców, wciąż oddychało. Dosłownie rozpadając się w procesie przypominającym chorobę radiacyjną połączoną z mutacją. Ich ciała świecą delikatnym, nienaturalnym światłem. Tym samym, co promieniowało z meteorytu. Lovecraft opisuje to tak, jakby życie w dolinie było wypaczane od środka. Gardnerowie zdani są tylko na swoje plony i wodę, więc mutacja odbiera im dostęp do bezpiecznego zaspokojenia podstawowych potrzeb. Z czasem wszystko wokół domu Gardnera podumiera. Studnia staje się epicentrum procesu mutacji, aż w końcu coś z niej wylatuje. Świetlisty, migoczący byt, który unosi się nad doliną i odlatuje w stronę nieba. Zostaje po nim tylko cisza. Ziemia wygląda tak, jakby próbowała się zregenerować, ale coś w niej pozostało. Amy Price ostrzega narratora. To nie koniec. Coś zostało w studni. W kolorze z innego wszechświata Lovecraft nie tworzy klasycznego horroru. On demontuje samo pojęcie przyrody jako czegoś zrozumiałego. Las, gleba, woda i ciało nie są naszymi sprzymierzeńcami. Nie są też wrogami. Po prostu nie są już nasze. To opowiadanie pokazuje, jak łatwo zniszczyć człowieka nie przez walkę, lecz przez brak wspólnego języka z naturą. Niebo nie musi zgasnąć, by przyszła apokalipsa. Wystarczy, że woda zacznie smakować obco i że kolor, jeden, niewidoczny, zmieni reguły życia. W 1986 roku Czarnobyl stał się miejscem jednej z największych katastrof technologicznych w historii ludzkości. Promieniowanie zniszczyło życie ludzi, ale przyroda nie zniknęła. Wręcz przeciwnie, roślinność nie tylko przetrwała, ale zaczęła się zmieniać. To nie powrót natury w stylu romantycznym. To coś innego. Natura, która przetrwała śmierć, ale już nie do końca jest tym, czym była. To, co wydarzyło się w opowiadaniu Lovecrafta, brzmi dziś jak proroczy opis Czarnobyla. Naukowcy obserwowali coś więcej niż tylko zniszczenie. Rośliny nie umarły, zaczęły się zmieniać. Niektóre drzewa, zwłaszcza sosny, rosły skręcone o zdeformowanych igłach i nierównych przyrostach. Inne rośliny zaczęły wykazywać podwyższoną ekspansję genów naprawy DNA, jakby uczyły się żyć w zatrutym świecie. W czerwonym lesie życie trwało. Może właśnie dlatego opowiadanie Lovecrafta wydaje się dziś jeszcze straszniejsze niż kiedyś, bo wiemy już, że Ziemia finalnie przetrwa i będzie żyć dalej. Z ludźmi nie możemy już mieć takiej pewności. Zbliżając się do końca tego filmu, chciałbym na szybko wspomnieć o moim niedawnym znalezisku, jakim jest kanał Dead Tempo Visions na YouTubie. Jego twórczość to doskonały przykład AI horroru zakorzenionego w przyrodzie. Obrazy przypominają senne wspomnienia o lesie, który jest znajomy, ale niepokojąco zły w szczególe. Filmy są tajemnicze i przerażające, ale często są okraszone spokojną, nostalgiczną muzyką. Wprowadza to dziwny dysonans poznawczy. Połączenie natury i bardzo nienaturalnych potworów jest hipnotyzujące. Atmosfera jest podobna do pierwszych koszmarów w dzieciństwie. Abstrakcyjnych i nieosadzonych w lękach codziennego życia. AI tworzy rzeczy, które są prawie ludzkie, prawie realistyczne, ale zawsze trochę niewłaściwe. Twarze z za dużą ilością zębów, oczy w niewłaściwym miejscu, o jedną rękę za dużo. To efekt podobny do Doliny Niesamowitości, albo z angielskiego Uncanny Valley. Im coś bardziej przypomina człowieka, ale nim nie jest, tym większy wywołuje dyskomfort. Tworzy obrazy, które wyglądają jak sen, wspomnienie albo halucynacja. Nie ma w nim reguł, logiki, ale jest struktura emocji, która przypomina koszmar. Oglądanie horroru generowanego przez AI jest bardzo odświeżającym doświadczeniem. Na YouTubie i Instagramie znajdziemy setki kont, więc jest w czym wybierać. Zamierzam pochylić się nad tematem w osobnym filmie, więc polecam zasubskrybować kanał. I tym akcentem dobrnęliśmy do końca. Dzięki za oglądanie. Następnym razem dobrze się zastanów, czy warto dotykać trawy. Do następnego.